Siemanko, jedziemy dalej z szyciem. Dzisiaj takie zielone jabłuszko. Jeśli ktoś chciałby uszyć dla siebie, to zapraszam do oglądania. Na początku mała prezentacja, jak wygląda z bliska to jabłuszko. Jeszcze od spodu. I teraz przejdziemy do materiałów, które nam będą potrzebne. Standardowo mikrofibra. Ja akurat zrobiłem zielone, więc będziemy robić zielone, 2 odcienie. W miarę podobne kolorystycznie nici. Szpulki też mam nawinięte. No i zajmiemy się teraz wycięciem wykrojów. No i przejdziemy już do samego szycia i wypełniania. Na początku wycięte z kartki papieru po wydruku szablony przerysowuję na Bristol. Miękkim ołówkiem, żeby nie trzeba było tak mocno dociskać. Teraz kolejny element. Teraz rozrysujemy elementy na jabłko. Będziemy potrzebowali 5 takich części. Elementy do szycia mam wycięte. Te ciąłem standardowo nożem krążkowym. Te na listki musiałem nożyczkami ze względu na te bardzo małe łuki. Także to lepiej się nożyczkami wycina. Teraz to odkładamy na razie. Te dwa elementy musimy zszyć razem. Wierzch do wierzchu. Tutaj trzeba pamiętać, żeby zostawić otwór na wywrócenie, tak ze 3 cm. I wszystkie te wykroje mają uwzględniony zapas na szwy 5 mm, czyli szyjemy 5 mm od krawędzi. Ja teraz to zeszpilkuję i będziemy szyć. Mam zeszpilkowane i zabieramy się za szycie. Zaczynam gdzieś tutaj, bo w tym miejscu będzie otwór na wywrócenie. Obracamy na wbitej igle. Tak samo te łuki obszywamy lekko, podnosząc stopkę. Jedno wbicie, znowu trochę obracamy, znowu podnosimy stopkę. I ryglujemy na końcu i na początku. Mamy zszyte. Tutaj jest otwór zostawiony na wywrócenie. Nie musi być jakiś wielki. Teraz tutaj widać są same łuki, więc musimy ponacinać ten zapas, który jest poza szwem. Tak gdzieś do 2-3 mm do szwu. Tak żeby nie uszkodzić tego przeszycia. Ale jak to ponacinamy, to ładnie później po wywróceniu nam wyjdą łuki. Mamy ponacinane. Lekko też ściąłem te szpice, żebyśmy tu później nie mieli na czubkach za dużo materiału po wywinięciu. A tu, gdzie wywijamy, nie ponacinałem. Żeby nie osłabiać tutaj tej tkaniny, żeby nam ładnie później szef złapał. Za chwilkę do Was wracam, tylko to wywinę na drugą stronę. Mam wywrócone. Tutaj jest najgorszy moment, żeby to przecisnąć, no ale chwilka pracy i da się to bez problemu zrobić.
Teraz szwem krytym łatam otwór, przez który wywracałem. Nie będzie nic widać. I za chwilkę jeszcze przeszyjemy go z wierzchu. Zamiast tego ściegu krytego, jeśli ktoś nie chce tego robić, to po wywróceniu można oprzeć tego liścia przy krawędzi naokoło, tak żeby przeszyć ten zakład, który był 5 mm. I wtedy tu też ten otwór będzie zaszyty. Teraz przeszyjemy tego liścia na maszynie, tak żeby mu zrobić taką imitację tych żyłek, które są na liściu. Ja zaczynam od środka, dojeżdżam do czubka. Obracam. Cofam się lekko kilka oczek. I teraz cofam. Tak samo w drugą stronę. Możemy znowu troszkę zjechać na dół. Dwa oczka. I teraz tą. Mamy jedną połowę. Teraz robimy identycznie z drugą. I kończymy tam, gdzie zaczęliśmy. Teraz zajmiemy się szyciem jabłka. Mamy wcześniej wycięte 5 elementów, zszywamy je razem, no i za chwilkę będziemy już całość wypełniać. Ja to tylko zeszpilkuję, jeśli jest możliwość to od razu parami. Zeszpilkowałem po 2 i teraz jedną stronę przeszyjemy 5 mm od brzegu. Mamy jedną parę. Teraz dołożymy do tego trzeci element. Staramy się tak, żeby te końce schodziły się. No i oczywiście kształt, żeby był to grubsze, jak dajemy z góry tą szerszą część, no to trzeba pamiętać, żeby nie pomylić tego. I tak samo dół. Rogi muszą się zejść. Obszyjemy teraz ten element.
I teraz musimy doszyć te części do siebie, pamiętając, żeby zostawić znowu otwór na wywrócenie i wypełnienie. Ja otwór na wypełnienie zostawiam w górnej części tego szerszego elementu. Tutaj, gdzie jest ten część wykroju, tu jest ta węższa część, tu jest szersza, czyli góra jabłka. I zostawiam go gdzieś w tym miejscu, tak żeby to później zamaskować liściem, żeby nie było tego widać. Teraz szpilkujemy te elementy ze sobą, tak żeby te przeszycia schodziły się też razem. Tutaj jak przeszywamy, trzeba starać się, żeby te zakłady były w przeciwnym kierunku. Żeby nie było jedno nałożone na drugie, bo będziemy mieli dużo warstw. No i jeśli jest taka możliwość, to możemy to po prostu jeden na prawo, od spodu na lewo. I zawsze jest trochę cieniej i dla maszyny jest łatwiej to przeszyć. Tak to wygląda. Tutaj na tych górnych elementach i dolnych będzie trochę warstw. Musimy też uważać, jak przeszywamy, żeby nam po prostu ta warstwa gdzieś tu nie podeszła pod spód, żebyśmy tego nie zszyli razem. Więc trzeba sprawdzać też przy szyciu, żebyśmy tylko dwie warstwy cały czas przeszywali. I za chwilkę to znowu ponacinam, wywrócę i pokażę Wam efekt. Mam ponacinane i teraz wywrócimy. Często używam takiego szpikulca. Ogólnie to stosuję go do plecenia skóry naturalnej, do zaciągania węzłów, ale także przydaje się przy szyciu. Mamy wywrócone. Na razie jeszcze to nie przypomina jabłka, ale ja idę to wypełnię i za chwilkę do Was wracam. Listka mamy gotowego. Jabłko też jest wypchane. Załatałem też otwór. No i teraz, żeby to zmontować, potrzebna nam będzie w miarę długa, cienka igła, nitka, którą szyliśmy liść, tylko złożona na 4. No i teraz musimy przebić się od dołu, ta węższa część to dół, wyjść czubkiem, nie jest to najprostsze. Trzeba uważać, żeby sobie w rękę nie wbić tej igły. Staramy się w miarę na środku. Tutaj pozostawiamy kawałek nici. I teraz tak, w tym pierwszym jabłku, który Wam pokazywałem na początku filmu, listek był zszyty po prostu tak jak teraz. Rozłożony, no i tylko on jest po prostu tak przełożony na drugą stronę. Tutaj w tym możemy od razu to skręcić. I przebijamy się przeszywamy to tak z 2 razy.
Mamy przeszyte. No i teraz będziemy się starać teraz zobaczyć, bo tak jak wcześniej wspominałem, chcę przysłonić tym listkiem to miejsce, w którym łatałem otwór. Więc trochę dociągam tą nitkę i patrzę, w którym miejscu wypadałoby się wbić. Tak jak ta nitka wychodzi, ona mi tu wystaje z tej strony, więc listek będzie mi się tutaj kładł. Więc muszę się też z tej strony wbić. I ponownie udało mi się przebić na drugą stronę. Teraz mamy dwa końce tej nitki. Dowiążę z tego supełka, żeby mi się tu nic nie porozplatało. No i teraz według uznania będziemy po prostu wciągać to. Im bardziej zwiążemy supła, tym to jabłko się wciągnie z góry z dołu i uwypukli na bokach trochę. Mamy tu dwa końce. Dwa razy przeplatam. To na razie mi się nie rozplątuje. Patrzę, czy mi odpowiada. Jeśli trochę nie, to mogę jeszcze to poluzować leciutko. Jeśli kształt mi już pasuje, to wiążę supła, jeszcze jednego. Porządnie to zaciągam. Tak to wygląda. Teraz te wolne końce można by było uciąć, ale jest ciekawszy sposób. Nawlekam znowu igłę i staram się wbić blisko tego supła i po przekątnej wyjść z boku jabłka. Wyciągnęliśmy to z boku jabłka. Naciągam to, ucinam i puszczam. I ten koniec jest wewnątrz. Nic nam nie wystaje, nic nie widać. Tak samo robimy z drugim końcem. Tak wygląda nasze jabłuszko. Żeby mu postawić te liście trochę. I mamy skończone. Kolejny projekt sieciowy za nami. Pomiędzy jabłkami pojawi się teraz kod rabatowy, więc zapraszam Was na mój sklep z wykrojami, gdzie będziecie mogli kupić szablon właśnie na takie jabłuszka. Ja dziękuję Wam za oglądanie
Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę, subika i trzymajcie się. Cześć!